Dzień dobry. Spotkałyśmy się dzisiaj w składzie Urszula Szwed i Paulina Adamska. Dzień dobry. Spotkałyśmy się, żeby porozmawiać na temat, który zatytułowałyśmy Od badań do biznesu 15 lat rozwoju Serfenty. Może zanim zaczniemy naszą rozmowę, ja troszkę wyjaśnię, dlaczego właściwie dzisiaj rozmawiamy. I dlaczego 15 lat rozwoju Serfenty jest tak ważnym tematem, aby poświęcić mu mniej więcej godzinę rozmowy, bo tyle przewidujemy dzisiaj ze sobą rozmawiać. Mm, Krótki wstęp o samym stowarzyszeniu. Stowarzyszenie Serfenta powstało 15 lat temu. I można powiedzieć, że od 15 lat, a właściwie już teraz ponad 15 lat, zajmuję się tematem plecionkarstwa. Wiele osób prawdopodobnie kojarzy Serfentę, wiele osób kojarzy, że zajmuje się plecionkarstwem, ale tak naprawdę myślę, że stosunkowo niewiele osób wie, czym dokładnie Serfenta się w tej chwili zajmuje, a przede wszystkim też jak wyglądała ta droga, bo ta droga jest niezwykle ciekawa, pełna zwrotów akcji, pełna różnych zawirowań i wydaje nam się z Pauliną, że to jest na tyle ciekawa historia takiego rozwoju, zmian w obrębie stowarzyszenia, że warto o tym szerzej opowiedzieć. W dużym skrócie ja na razie, za chwilę już oddam też głos Paulinie, ponieważ nasza rozmowa będzie miała taką formę wymiany pytań, będziemy się pytać nawzajem. Więc w dużym skrócie 15 lat temu Serfenta powstała i zaczęła swoją przygodę z badaniami etnograficznymi, z badaniami polskiego plecionkarstwa. To był taki pierwszy duży projekt, ale dzisiaj Serfenta zajmuje się nadal plecionkarstwem, ale z zupełnie innej perspektywy. Dzisiaj Serfenta zajmuje się plecionkarstwem w ujęciu obecności rzemiosła na rynku, promocji rzemiosła na światowej arenie, czy też w ogóle sprzedażą produktów i usług rzemieślniczych, projektowaniem usług rzemieślniczych. Badania etnograficzne w Polsce, a to, co robi Serfenta dzisiaj, no to są, można powiedzieć, dwie różne rzeczy. Pytanie, jak do tego doszło, jak to się w ogóle stało i dlaczego tak się stało, o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Dlaczego akurat my we dwójkę będziemy o tym rozmawiać? To też się wyjaśni w trakcie naszej rozmowy, ale Paulina Adamska jest założycielką Serfenty, jest od 15 lat w organizacji i tak naprawdę jest jedyną osobą, która przeszła całą tą drogę od badań do biznesu. W związku z czym ma bardzo duże doświadczenie w tym obszarze i wszystko przeżyła na własnej skórze. Ja cały czas mówię, że od 5 lat, ale prawda jest taka, że od 8 lat zajmuję się wsparciem Serfenty w jej rozwoju ekonomicznym i towarzyszę Serfencie, czyli teraz już Paulinie Adamskiej i Łucji Cieślar w tym procesie tej zmiany. Chciałyśmy o tym opowiedzieć szerzej, bo mamy mnóstwo pytań o ten temat, a nie mamy aż tyle czasu, żeby też udzielić każdemu wyczerpującej odpowiedzi, dlatego chciałyśmy to nagrać i tutaj zachować. Zastanawiałyśmy się, kto powinien poprowadzić tę rozmowę, z kim i tak dalej, ale stwierdziliśmy, że może po prostu my ze sobą we dwójkę. I tak też się stanie. Także od badań do biznesu, 15 lat rozwoju Serfenty w mniej więcej godzinnej opowieści. Myślę, że możemy zaczynać, chyba że chciałabyś coś dodać, Paulina, na wstępie. O czymś zapomniałam. Ja się jeszcze może raz przywitam. Dzień Mhm. dobry. Paulina Adamska. Jestem pewna, że to spotkanie u nas dwóch będzie bardzo miłe i sympatyczne. Dobrałyśmy pytania i jak je przepleciemy, to jest też jeszcze dla nas niespodzianką. I ciekawe jest to, że obie mamy pytania do siebie. Także myślę, że ta rozmowa będzie o tyle ciekawa i urozmaicona, że wątki będą się przeplatać, ale również i my jako rozmówczynie będziemy cały czas aktywnie zaangażowane. To zaczynamy.
Paulina, jesteś z jednego z wykształceń etnolożką, ale też masz wykształcenie w zakresie w ogóle rękodzieła. Ale tak naprawdę to od 15 lat zajmujesz się chyba zarządzaniem Serfentą, z tego co wiem. I chciałam Cię zapytać, czy to jest w ogóle łatwe prowadzić taką organizację jak Serfenta? Bo dla ludzi z zewnątrz, którzy śledzą Was być może w mediach społecznościowych, no to są piękne obrazki. Myślę, że wiele osób chciałoby prowadzić taką samą działalność jak Wy, chciałoby tak pracować. No, to jest piękne obrazki kontaktu z naturą, właśnie takie spokojne warsztaty. No, wygląda to naprawdę, naprawdę pięknie i pociągająco. I moje pytanie jest takie, czy tak wygląda codzienność Serfenty, że po prostu przychodzicie, wyplatacie, czas płynie bardzo powoli i wszystko jest piękne i kolorowe? Tak, Ula się tu oczywiście śmieje, bo ona doskonale znasz, Mhm. jak wygląda nasza codzienność. My bardzo często słyszymy takie zachwyty nad naszą pracą, ale bardziej nad tym, co widać tak naprawdę być może właśnie z tych pięknych obrazków, o których mówisz. Bo zarządzanie, no to jest codzienna, trudna praca. Powiedziałabym jeszcze, że jest bardzo urozmaicona i zmienna. Każdego dnia praktycznie wykonujemy inne zadania. Jest ich bardzo dużo. Zarządzanie to jest odpowiedzialność ogromna, nie tylko nad stowarzyszeniem, ale i nad przedsiębiorstwem, które założyłyśmy. Myślę, że o tym też powiemy. Warto o tym powiedzieć. Więc prowadzimy jednocześnie dwie organizacje. Oprócz odpowiedzialności to jest cały czas myśl o tym, jak te organizacje rozwijać i jak utrzymywać się na rynku. Więc oprócz takiego wspaniałego, idylicznego obrazka, czyli tego, że rzeczywiście to, co później pokazujemy w postaci na przykład spotkań z nami podczas na przykład craft experience, czyli warsztatów, doświadczenia kontaktu z naturalnymi materiałami, to po prostu to wszystko trzeba zorganizować i to już jest praca biurowa. My mamy takie studio w centrum Cieszyna, które jest dostępne, bo jest praktycznie przy rynku. I pierwszym pomieszczeniem, jak się do nas wchodzi, to właśnie jest takie studio, gdzie jest ekspozycja i są zaprezentowane zdjęcia i produkty plecionkarskie, a dopiero jakby dalej na zapleczu jest przestrzeń biurowa i tam się odbywa tak naprawdę centrum zarządzania plecionkarskim światem Serfenty. Także trochę dwa światy, czasem tego drugiego może mniej widać, no ale to jest tak naprawdę trzon i serce tego, co się codziennie dzieje u nas. Ale tak jak wspomniałam, ty jesteś z wykształcenia właśnie etnolożką, masz też, skończyłaś Uniwersytet Ludowy, tak? W Tak. związku z czym jesteś dyplomowaną również rzemieślniczką, czy to tak można określić? Nie chciałam tutaj popełnić błędu merytorycznego, więc może sprostuj od razu. Jasne. Jestem absolwentką Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego i nasz uniwersytet daje certyfikat w zakresie instruktorskim, czyli jestem instruktorką rękodzieła artystycznego i tak też można to po prostu Mhm. nazwać. I więc chciałam jeszcze dopytać o to, w związku z czym tak naprawdę jesteś osobą wykwalifikowaną do tego, żeby badać, do tego, żeby zajmować się w ogóle tematem rzemiosła, żeby je wykonywać również. Jak to się ma do tego, czym realnie się zajmujesz w Serfencie dzisiaj? To znaczy samo wykształcenie i doświadczenie badawcze bardzo dużo mi pomaga i jest tym, co bardzo mocno wykorzystuję w pracy, dlatego że otwartość pochodząca z badań antropologicznych czy etnograficznych, jak je fachowo nazywamy, daje takie poczucie, że nie ma pewnej stałości, tylko jakby no konieczne jest po prostu bycie otwartym na zmiany, które zachodzą w świecie. No i ta ciekawość, która jednocześnie towarzyszy temu procesowi, powoduje na przykład mną w Serfencie, że nie wyobrażam sobie tego, że stoję w miejscu, które, tak jak wspomniałaś na początku naszej rozmowy, zaczęło się od prowadzenia po prostu badań i gromadzenia wiedzy, umiejętności, tylko cały czas jakby jest ten rozwój
dla mnie taki ogromnie ważny. I też tak naprawdę tutaj pozwolę sobie na osobistą uwagę. Twoja obecność też, Ula, z nami, bo Mhm. ty wprowadzasz silny wątek biznesowy, co dla mnie było bardzo ciekawe, ale też było jednocześnie ogromnym wyzwaniem w tym procesie rozwoju stowarzyszenia, bo to nie jest mój background. Ja Mhm. mam background bardzo humanistyczny, no i rękodzielniczy, rzemieślniczy. Natomiast ten aspekt biznesowy jest dla mnie nowością i poruszanie się w tym świecie jest dla mnie ciekawe. I przez to, że nowe i ciekawe, czyli to, co daje mi z kolei ten podejście antropologiczne, powoduje, że ja po prostu chcę tam pójść, bo nie znam tego świata, a jednocześnie już miałam okazję doświadczyć, jak wiele satysfakcji też płynie z tego właśnie połączenia rzemiosła z biznesem. Tak, to ten wątek będziemy tutaj też rozwijać właśnie o tej zaskakującej satysfakcji połączenia rzemiosła z biznesem, bo nie jest to oczywiste dla wielu połączenie. Jeszcze w tym pierwszym pytaniu chciałam ostatnią rzecz Cię zapytać, zanim zrewanżujesz mi się pytaniem. Chciałam Cię zapytać, kiedy 15 lat temu zakładałaś stowarzyszenie, nie zakładałaś go sama, ale praktycznie Ty jesteś jedyną osobą, która zachowała tą ciągłość bycia w nim przez tyle lat. Co sobie wtedy wyobrażałaś, albo jakby czy w ogóle widziałaś się w tak długiej perspektywie czasowej, czy to był jakiś incydentalny, czy nie myślałaś w ogóle wtedy o tym, że no, czy Serfenta będzie na rynku, to może faktycznie bardzo odległe, ale czy w ogóle miałaś jakieś wyobrażenie albo dążenie? Pierwszy projekt był Pociągarskim Szlakiem Wisły, był zaprojektowany na rok. I było tam tyle wydarzeń przewidzianych do realizacji i pewne rzeczy kompletnie były nieznane nam. Czyli zespołowi, który ośmielił się taki projekt popełnić, zespołowi badawczemu, bo chociażby to, że pojedziemy w teren i przywieziemy jakieś efekty badań etnograficznych i co przywieziemy, to było wielką niespodzianką, wielką zagadką dla nas wówczas. A już wówczas na początku w ogóle myślenia o tym roku, ja wiedziałam, że finalnie powstanie publikacja. Książka, która rzeczywiście powstała, którą do tej pory mamy w sklepie. Więc Książka nazywa się Kosze, można zakupić. tak, więc było tyle zagadek i niewiadomych, że nie wybiegałam tak naprawdę wtedy ponad to jedno przedsięwzięcie. Tak bym powiedziała dzisiaj. Jakby nie wiele rzeczy tak nie było po prostu możliwych do tego, żeby je zaprojektować w szerszym wydaniu, bo tu może powiem, że po prostu ta moja ciekawość badawcza powodowała taką sytuację, że i znajomość też literatury, bo na literaturze się na początku opierałam, w ogóle myśląc o badaniach etnograficznych, że jakby wiedziałam, że to, z czym mam do czynienia, to są tak przestarzałe treści. Nie mogę się opierać na niczym aktualnym. Takich badań w ogóle dotyczących rzemiosła, a tym bardziej plecionkarskiego, nikt wcześniej nie prowadził takich przekrojowych w Polsce, więc ja nie miałam punktu odniesienia. I to Mhm. powodowało, że jakby nie można było niczego tak naprawdę zaprojektować w takim procesie, który się tak naprawdę wydarza. No dobrze. To tytułem wstępu jesteśmy w momencie, na razie jesteśmy w tej historii mniej więcej 15 lat temu, zaczyna się od badań, Serfenta rusza w Polsce i od tego ta cała historia się zaczęła. To To co? teraz ja Tak, zadam Tobie, teraz Ula, pytanie tak. takie. Więc już wiadomo, że współpracujesz z nami, jak powiedziałaś, policzyłaś 8 lat. Tak. Więc ja się chciałam Ciebie zapytać, dlaczego współpracujesz z nami? Dlaczego Mhm. współpracujesz z Serfentą? Co widzisz w naszej współpracy wartościowego? Bo piszesz na swoim Instagramie, którego prowadzisz, że współpracujesz z fajnymi biznesami, więc zakładam, że jesteśmy takim fajnym biznesem. I pytanie po prostu brzmi, dlaczego? Dlaczego? Dałam się złapać, mogę powiedzieć, że dałam się złapać na te piękne obrazki i wyobrażenie o idyllicznym
życiu, które zobaczyłam, ale nie byłaby to prawda, ponieważ kiedy zaczynałyśmy współpracować, Serfenta w ogóle nie prowadziła działań promocyjnych w social mediach, A więc mogłaby, bo było cały czas mnóstwo po prostu pięknego kontentu. tak, mogłaby, ale tego nie robiła. Dlaczego? Ja mam taką, myślę, że to wynika po prostu, Serfenta jest takim punkt przecięciem dwóch takich obszarów mojego zainteresowania, ale też wykształcenia, ponieważ ja dość nietypowo jestem wykształcona zarówno w kierunku ekonomicznym, jak i w kierunku kulturoznawczym. W związku z czym ja ciągnie mnie bardzo do takich przedsięwzięć, w których chodzi o biznes, ale chodzi też o coś więcej. Mi się bardzo podobała ta idea, którą poznałam więcej niż 8 lat, bo zanim zaczęłyśmy ze sobą współpracować, to myślę, że znałam tak naprawdę działania Serfenty od samego początku, czyli od 15 lat. I na początku oczywiście mnie to jakoś szalenie nie zajmowało, ponieważ sam wątek wyprawy etnograficznej to nie było coś, co mnie jakoś ciekawiło. Mnie zaczęła ciekawić Serfenta w momencie, kiedy w samej Serfencie zaczęły się pojawiać potrzeby związane z ekonomizacją, takie głosy dotyczące finansów. Zaczęłam słyszeć, że opieranie się tylko o projekty jest trudne, że potrzebna jest jakiś rodzaj stabilizacji, bo ci z Państwa, którzy nie pracowali nigdy w sektorze pozarządowym w Polsce, może nie mają świadomości, że no nie jest to najłatwiejsze miejsce do pracy, przede wszystkim ze względu na system dystrybucji środków, który jest totalnie nieprzewidywalny. Ja porównałam go kiedyś do losowania lotto, bo to jest mniej więcej, często rządzi się takimi zasadami, no i jest to na pewnym etapie, w pewnym wieku po prostu trudne. I w momencie, w którym zaczęłam słyszeć jakieś takie pierwsze nieśmiałe głosy ze strony Serfenty o tym, że może by poszukać czegoś, co można byłoby sprzedawać, chociaż nie wiem, czy to 8 lat temu słowo sprzedawać tam się w ogóle pojawiło. W każdym razie Serfenta zaczęła szukać jakiejś zmiany w tym takim klasycznym NGO-sowym doli, że tak to określę. I to padło u mnie na bardzo podatny grunt, ponieważ pomyślałam sobie, że to byłoby niezłe, gdyby spróbować zaprojektować taki model biznesowy działania tego, żeby faktycznie to mogło działać stricte rynkowo. Tak sobie pomyślałam, że to było po prostu ekstra wyzwanie i wspaniała przygoda. Może tutaj dodam, słysząc ten entuzjazm twój, że to będzie taka prywatna uwaga, ale obie dosyć dobrze się znamy i tutaj bardzo wychodzi skorpiońska natura poszukująca wyzwań. Tak, obie jesteśmy z podznaku Skorpiona. Jeżeli są z nami jacyś zodiakarze lub zodiakary, to mamy taki, że to może jest jakiś znak. Skorpion, może to jest jakiś znak, tak. Ja też mam pociąg do przygody, mam pociąg do wyzwań, ale też mi się bardzo podobała prawda, jaka w tym była. Ja wcześniej miałam bardzo dużo doświadczeń biznesowych w świecie, w którym zajmowałam się pomocą w sprzedaży proszków do prania i nie wiem, po prostu totalnie zwykłych rzeczy. Pracowałam w agencjach reklamowych, PR-owych, w mediach. Mnóstwo się nauczyłam tam, takich mechanizmów, jakimi w ogóle rządzi się sprzedaż, rządzi się rynek. To było bardzo dla mnie cenne. Ale mi się podobała ta prawda, która była w tym, co Serfenta robiła i taki kontakt z czymś więcej niż tylko po prostu z czystym produktem. Ja często odżegnuję się, mówię o sobie, że jestem od chłodu i finansów, ale wiadomo jest, że serce też mam gorące i to ono mnie przywiodło. Po prostu pomyślałam, że to jest wspaniałe wyzwanie. I ja oczami wyobraźni te 8 lat temu wyobrażałam sobie mniej więcej to, co w tej chwili jest, ale oczywiście wyobrażam sobie, że nie dalej jak za rok będziemy w tym miejscu, w którym Serfenta jest dzisiaj, czyli
w momencie, w którym jesteście zekonomizowane całkowicie. W sensie Mhm. jesteście niezależne od grantów i taki był cel i on został osiągnięty. Okazało się, że to jest troszkę trudniejsze, że tak to Mhm. powiem. Tak, i droga pełna wyzwań nas czekała i cały czas się odbywa ta. Mhm. To może opowiedzmy o tej drodze Mhm. teraz. Czyli 15 lat temu były badania. Dzisiaj właśnie przede wszystkim opowiedz, Paulina, czym zajmuje się Serfenta dzisiaj? Bo jasne, że pierwsze skojarzenie to jest, że sprzedajecie kosze. Mhm. Czy to prawda, że to jest główna część tego, czym Serfenta się zajmuje? Sprzedajecie kosze? No w tym momencie to stanowi bardzo mikro część tego, co robimy na co dzień. Bo tak, rzeczywiście, pierwsze skojarzenie przychodzi nam takie, że są produkty plecionkarskie, wiemy nawet, bardziej nam już konkretnie przychodzi na myśl kosz, najczęściej wiklinowy. Mimo, że umówmy się, że wyplatanych produktów jest radykalnie więcej niż tylko kosz. I więcej Jo, materiałów. tak. Tak, więc produkty to jest bardzo niewielka część, sprzedaż produktów, tego co się aktualnie dzieje u nas. My poszliśmy taką drogą, można powiedzieć, poszukiwań tego, czego inni nie robią. Taką drogą poszukiwania unikatowości w tej branży. I to jest droga, która polega na sprzedaży naszej wiedzy i doświadczenia, bo już teraz po tych wielu, wielu latach, jako organizacja, która pracuje właśnie w tym momencie na styku rzemiosła i biznesu, możemy się dzielić doświadczeniami z różnych kompetencji. Te kompetencje to jest na przykład właśnie to, co wcześniej też powiedziałaś, czyli podejście antropologiczne i sposób antropologicznego myślenia o świecie. Jak się ma antropolog kulturowy na rynku pracy? No bo to też jest profesja, która jest aktualnie bardzo potrzebna, pożądana na rynku pracy i rzeczywiście antropolodzy pracują w biznesie coraz śmielej. Mimo tego, że to się tak może nie kojarzy wielu. Czyli słyszę też, że dzisiaj to, co Serfenta robi, nie zawsze jest w ogóle związane z pleciągarstwem. No, oczywiście, tak, To, może to powinno być tak. podkreślone bardzo. Tak, bo plecionkarstwo, rzemiosło plecionkarskie jest jedną z dziedzin dziedzictwa kultury niematerialnego, można też tak powiedzieć, a jednocześnie po prostu poruszamy się w obrębie kultury. Zyskałyśmy doświadczenie no bardzo duże w organizacji wielu wydarzeń kulturowych, chociażby konferencji merytorycznych. Wcześniej były to stricte poświęcone konferencji plecionkarstwu, a w tym roku zaczęłyśmy serię konferencji, no, podczas których dzielimy się doświadczeniem współpracy projektantów, rzemieślników, designerów i tak jak wspomniałam, właśnie antropologii kulturowej na rynku pracy. Więc wychodzimy z tej takiej, można powiedzieć, trochę wąskiej niszy i wychodzimy do świata i to jeszcze w skali takiej międzynarodowej, bo ten taki, można powiedzieć, międzynarodowy kontekst to jakoś zawsze mnie pociągał, jeżeli chodzi też o to, jaką ja mam rolę w Serfencie. Interesowało mnie to, jak jest właśnie na zewnątrz, co też świat ma do zaoferowania i też styk jednocześnie takiego podzielenia się tym, co my mamy wygenerowane u nas w naszym zespole. Więc dzielimy się tą wiedzą chociażby na wydarzeniach takich jak spotkania, sympozja, na które podróżujemy. W zeszłym roku byłyśmy nawet razem na 17. sympozjum UNESCO w Maroku, gdzie na 10-minutowej prezentacji przedstawiłyśmy w skrócie swoją drogę. I to właśnie ta droga ekonomizacji Serfenty przyciągnęła dużą uwagę, bo to jest środowisko, które zgromadziło po prostu organizacje pozarządowe, które pracują na tym polu dziedzictwa niematerialnego, ale właśnie funkcjonują w taki sposób dosyć, można powiedzieć, standardowy, czyli bazując na grantach. I jest to cały czas no, takim bardzo ciekawym case'em, że można też po prostu te umiejętności i tą wiedzę sprzedawać na rynku. Jak się okazuje, jest na to popyt, na te nasze usługi i doświadczenia. Ale też powiedzmy naszym słuchaczom licznym, samo doświadczenie związane z plecionkarstwem, nadal u Was można również z niego
skorzystać. W sensie opowiedziałaś teraz o tej najbardziej merytorycznej warstwie Serfenty, czyli właśnie o wątku ekonomizacji jako po prostu odrębnym w ogóle produkcie i odrębnej usłudze, ale w samym obszarze plecionkarstwa nadal można do Was przyjść i na co można do Was przyjść. To jest takie nasze sedno, oczywiście o tym opowiadamy i mamy ogromną wiedzę, która jest po prostu konsekwencją prowadzonych badań etnograficznych, które zaczęłyśmy te 15 lat temu, które się toczyły i być może będą jeszcze toczyć, bo przygoda etnograficzna wcale nie postawiłyśmy tam kropki. Ona na ten moment jest postawiona dlatego, że opracowywałyśmy jakby kolejne etapy tego, co idzie za badaniami etnograficznymi. I one dają nam ogromną wiedzę i możliwość poruszania się po wszystkich dostępnych tak naprawdę materiałach plecionkarskich i technikach, które są w Polsce dostępne. My się najbardziej płynnie posługujemy oczywiście w wybranych i to jest słoma, rogorzyna i wiklina. Dodajemy do tego też ratan, który jest bardzo fajnym materiałem na po prostu warsztaty. I to, co my oferujemy, to jest doświadczenie rzemiosła dla każdego, kto ma ochotę spotkać się z tym światem i chciałby po prostu spróbować, chciałby zanurzyć swoje ręce w tym naturalnych materiałach, czyli skorzystać z tego doświadczenia plecionkarskiego, które nazywamy Craft Experience z nami najczęściej w naszym studiu w Cieszynie. Albo też w formie craft tourów, czyli spotkań w naturze ze światem, który po prostu z plecionkarstwem jest ogromnie związany, bo wszystkie materiały, z którymi mamy kontakt, są materiałami naturalnymi, które pozyskujemy w Polsce i do których mamy dostęp, o których mamy ogromną wiedzę, jak one w ogóle rosną, jak się je pozyskuje, jak się z nimi pracuje, żeby na następnej części dopiero móc wyplatać. Czyli też z tego, co wiem, uczycie też innych, jak uczyć wyplatać, czyli prowadzicie też takie kursy, w których można nauczyć się tego, jak w ogóle nauczyć inne osoby wyplatania, bo może nie każdy zdaje sobie sprawę i chciałam, żebyśmy chwilę o tym powiedziały właśnie, dlaczego ty tak bardzo podkreśliłaś, że to jest doświadczenie wyplatania dla każdego, że to nie jest takie popularne i typowe, że ktoś z takim backgroundem jak wasz, czyli to, że ty na przykład masz wykształcenie rzemieślnicze i wykształcenie etnograficzne, udostępnia to, co wie. Bo osób, które wiedzą, jak wyplatać, jest w Polsce oczywiście dużo, ale to jest różnica, nie? Pomiędzy umiejętnością, a umiejętnością nauczenia tego. I dla was ten wątek upowszechniania jest, z tego co wiem, istotny. Czy możesz coś o tym powiedzieć? No właśnie na tym polega, mi się wydaje, kwintesencja też tego, czym się Serfenta wyspecjalizowała. Bo rzemiosło, tak jak Ula wspomniałaś, jest no, taką specyficzną, można powiedzieć, branżą na rynku, czy też w ogóle pochodzącą z po prostu manualnego, bardzo często chałupniczego wytwarzania, które się charakteryzuje wieloletnią, długą, często żmudną pracą, która polega na powtarzaniu tych samych czynności. Bardzo często rzemieślnicy wykonują te same produkty i tutaj nie ma jakiegoś wielkiego pola do popisu na kreatywność, na twórczość, na zmienność, na sztukę, czyli coś, co jest nam z kolei bardzo bliskie. I my, rozwijając Serfentę, miałyśmy właśnie te wartości zawsze gdzieś tam na celu, na celowniku, inspirując się też wieloma różnymi przykładami ze świata, bo podróżujemy bardzo wiele i kontakt z innymi osobami, które się tym rzemiosłem zajmują w innych warsztatach, w innych częściach globu. Też ten styk powodował właśnie takie głębokie zastanowienie się tak naprawdę, jak my chcemy plecionkarstwo udostępniać i czy ono rzeczywiście jest dostępne dla każdego przeciętnego chętnego, który chciałby przynajmniej, albo wydawało nam się, że mógłby chcieć mieć z nim kontakt. I chciałyśmy odczarować, czy zaczarować może, zaczarować plecionkarstwo w ten sposób, aby ono było właśnie dostępne
aby nie kojarzyło się z takim warsztatem, gdzie rzemieślniczym, gdzie jest po prostu rzemieślnik, mistrz, najczęściej, który ma świetne umiejętności wypracowane wieloletnią pracą, ale tak naprawdę, żeby u niego się uczyć, czy użyję takiego słowa terminować, bo to też właśnie jest spotykane jeszcze cały czas w Polsce w XXI wieku, to konieczne jest po prostu poświęcenie na to wielu lat swojego życia. Ten mistrz wymagałby tego. Pokłosiem tego właśnie myślenia są egzaminy czeladnicze i mistrzowskie, które jakby związane są z rzemiosłami w Polsce. A nam zależało na tym, aby człowiek, przeciętny człowiek, który w jakiś sposób interesuje się, czy go pociąga to, co właśnie na przykład bije, w tym momencie już bije z naszych na przykład social mediów, serfenty, czyli to piękno plecionkarstwa, piękno tego rzemiosła, żeby było mu dostępne, żebyśmy mogły mu udostępnić chociażby podczas krótkiego spotkania. No bo umówmy się, ile czasu przeciętnie człowiek, który jest dosyć szybko zagoniony w naszych czasach, ile mógłby poświęcić, czy rzeczywiście, ilu z nas mogłoby i miałoby taką otwartość i gotowość na takie wieloletnie spotkanie z rzemiosłem. No, raczej nisza. I w ten sposób też ilość osób, które mogłyby do nas docierać, jednocześnie byłaby stosunkowo niewielka. Co też pokazuje to, ile właśnie takich egzaminów czeladniczych i dalej w konsekwencji mistrzowskich jest kończonych w Polsce w tym zawodzie koszykarz, plecionkarz. No bardzo, bardzo niewiele, są nieliczne osoby, a nam zależało na tym, aby coraz więcej osób jakby wpuszczać do tego świata, aby ich zaczarować. I w konsekwencji te spotkania, doświadczenia z rzemiosłem u nas przybierają różną formę. Ja wymieniłam to we wcześniejszej odpowiedzi, takie przeciętne spotkanie, które oferujemy dla grup dzieci, młodzieży, czy też dla dorosłych, dla seniorów, dla każdego, niezależnie od wieku i umiejętności i wcześniejszych umiejętności czy spotkań, ale też są to spotkania takie dedykowane, opracowane na konkretniejsze potrzeby. Czyli na przykład to, co tutaj Ula wcześniej powiedziałaś, spotkania dla tych, którzy będą w przyszłości uczyć innych. To już jest coś takiego bardziej przygotowanego. I takie spotkania robimy. Będzie również w Cieszynie kolejna edycja takiego warsztatu. Zapraszamy do śledzenia nas, bo mamy już propozycję terminu. Ale nie wiemy, kiedy ktoś tego będzie słuchał, więc nie podamy tego terminu tutaj, tylko Odsyłamy, żeby nas śledzić, jeśli Tak. to Państwa zainteresowało. I takich spotkań właśnie dla przyszłych plecionkarzy, czy dla tych właśnie hobbystów, czy dla każdego, kto jest po prostu zainteresowany tym rzemiosłem, mamy całkiem sporą ofertę. Powiedzmy jeszcze o Szkole Rzemiosł w Cieszynie, bo to jest taki projekt, do którego przystąpiłyśmy całkiem niedawno. W Cieszynie ruszył zakrojony na grubą skalę projekt, który nazywa się Szkoła Rzemiosł. Jest skoordynowany przez Zamek w Cieszynie i polega on na tym, że 6 pracowni rzemieślniczych z naszego regionu, w tym właśnie my, przez 15 spotkań weekendowych otwiera pracownię i prowadzi taki kurs właśnie. Każda z pracowni po prostu prowadzi spotkania z tym rzemiosłem przez te właśnie 15 weekendów w roku 2023. Tak, tutaj jeszcze tylko jedno pytanie chciałam Ci zadać, bo też pewnie, jeżeli ktoś tak na co dzień w rzemiośle, powiem kolokwialnie, nie siedzi, to też prawdopodobnie nie zdaje sobie sprawy z tego, jaki opór przeciętny, zwykły człowiek ma przed w ogóle spróbowaniem dotknięcia, spróbowaniem takiej pracy rzemieślniczej. I ja, będąc na kilku warsztatach waszych, kiedy usłyszałam, co ludzie mówią, kiedy zaczynają wyplatać, nawet coś bardzo, bardzo prostego, to ta litania podważania swoich umiejętności, tego, że ja nigdy na plastyce nic nie zrobiłam, więc jakim cudem ja mam zrobić teraz, dajmy na to tacę katalońską. Dość mało, nie bardzo skomplikowana rzecz, ale jednak wymagająca jakiegoś działania rękoma, że przynajmniej w polskim społeczeństwie zakotwiczenie przekonania, że jestem niezdolna do działań plastyczno-twórczych jest bardzo duże.
Mhm. No bo to są dwie rzeczy, które poruszyłaś, czyli jednocześnie jakieś takie wycofanie i obawa przed tym, czy ja dam radę, plus to, że właśnie dać radę w obrębie rzemiosła, które jest po prostu kojarzone z czymś bardzo skomplikowanym najczęściej. No bo jeśli potrzebujemy wiele lat pracować, terminować w tym języku rzemieślniczym i kontynuować te umiejętności, no to znaczy, że mamy do czynienia z czymś dosyć trudnym. Więc od razu na wstępie jest to taka nieśmiałość się pojawia. A więc my zaczarowywując to rzemiosło też czarujemy te warsztaty i spotkania z nami w taki sposób, aby one były jak najbardziej dostępne. I ta wspomniana tasa katalońska jest jednym z takich przykładów, które pokazują, że można, że to jest możliwe w przeciągu 2 już godzin wykonać swój pierwszy być może w życiu przedmiot. Nie jest to trudne, jest to możliwe. Ten przedmiot każdy zawsze zabiera ze sobą po spotkaniu z nami i staje się własnością tej osoby. Ta specyfika pracy z nami polega też na tym, że my uczymy techniki, ale jakby nie jesteśmy strasznie skupione na tym, aby powstał zawsze taki sam przedmiot. My bardzo stawiamy też na kreatywność i dopuszczamy różnego rodzaju rozwiązania twórcze w obrębie tych spotkań z nami. Więc najczęściej, praktycznie zawsze tak jest, że każdy uczestnik spotkania z nami kończy to spotkanie z nami z czymś swoim własnym autorskim, co daje mu ogromne poczucie satysfakcji, sprawczości, dumy z tego, że tak naprawdę jest to możliwe. Też umówmy się, że poświęciłyśmy wspólnie wiele godzin, wiele set, być może nawet godzin tego, żeby myśleć o tym, jak zaprojektować te doświadczenia tak, żeby ludziom było przyjemnie, żeby się odważali, żeby kochali to robić. To nie jest naturalny nurt dla rzemiosła, bo rzemiosło właśnie, tak jak Paulina powiedziała, jest często o po prostu bardzo systematycznej, ciężkiej pracy, więc my to staramy się współczesnym ludziom po prostu udostępniać, ułatwiać, bo chyba mamy obsesję na punkcie tego, żeby faktycznie jak najwięcej ludzi tego doświadczyło. No, można już chyba liczyć w dużych dosyć tysiącach te osoby, które z nami doświadczyły tej Mhm. przygody plecionkarskiej podczas już takich naprawdę praktycznych spotkań, czyli naszych warsztatów, naszych craft experience. Teraz czas na mnie. Oddaję Ci głos, tak jest. Dobrze, więc tak. Ulu, skoro nasza współpraca trwa już tyle lat, Mhm. widzisz doskonale, jak wygląda nasz rozwój u Twojego boku. Tak, tak. Przechodzimy, czy przeszłyśmy z Tobą proces rozwoju ekonomicznego, czyli tego, że odchodzimy od takiego bazowania właśnie na dofinansowaniach publicznych, do tego, że właśnie w 2020 roku założyłyśmy spółkę, która równolegle działa do stowarzyszenia. I do Ciebie mam takie pytanie, jak Ty widzisz ze swojej perspektywy Serfentę na przestrzeni lat i czy widzisz miejsce dla takich działań jak nasze na rynku? Na pewno dzisiejsza Serfenta jest inną Serfentą niż ta, z którą zaczynałam współpracę 8 lat temu. Nie tylko chodzi o to, że nastąpiła zmiana w składzie osobowym, więc ten skład jest troszkę inny. Może ja też tak opowiem trochę o tej drodze tak konkretniej, co tam się po kolei wydarzało, bo i też opowiem może o takich rzeczach, które zrobiłyśmy, a gdybyśmy robiły drugi raz, to ja bym już tego tak nie zrobiła. Więc postaram się też opowiedzieć o jakimś konkrecie. Przede wszystkim to jest przez te 8 lat to jest ogromna zmiana w podejściu, w mentalności, tego, czym się zajmujecie, świadomości tego, czym się zajmujecie. Kiedy zaczynałyśmy współpracę, to przyznam się, że ja też byłam zakotwiczona w tym skojarzeniu, że no będziemy sprzedawać kosze. To jest pierwsza i naturalna myśl, że po prostu rozwijamy rynki sprzedaży koszów. Może wyjaśnię, dlaczego tego nie robimy i dlaczego jest to też bardzo niewielka część sprzedaży.
Ja jestem ogromną fanką liczenia i liczę bardzo dużo. I wszystkie przedsięwzięcia biznesowe, którym towarzyszę albo które współtworzę, zawsze są oparte na liczbach. I tak jest też w Serfencie. I tutaj bardzo ważnym wątkiem było takie i obliczenie potencjału tego przedsięwzięcia związanego z koszami, i takie spotkanie się z realiami, bo też tutaj może o tym nie powiedziałeś, że dla ciebie na pewno w pierwszych latach działania Serfenty bardzo ważne było wsparcie tradycyjnych rzemieślników. I to był motyw napędzający waszą organizację przez pierwsze lata, żeby pomóc rzemieślnikom. Dlaczego trzeba ich wesprzeć? No, polscy rzemieślnicy to są osoby w wieku 80 plus i osoby starsze. Miałyśmy mały problem techniczny, ale już wracamy. Przepraszamy za to, czasem tak się wydarza. W każdym razie, wracając do koszy i do tego, że Serfenta chciała pomóc rzemieślnikom, to jest oczywiście być może na osobny temat. Czy to, że my chcemy komuś pomóc, oznacza, że ten ktoś chce tej pomocy, albo czy chce jej w takiej formie i czy to w ogóle jest dobry pomysł, aby łączyć to z działalnością biznesową, to, że chcemy komuś pomóc. W skrócie odpowiem nie. E, za dużo wątków w tym się kryje, żeby teraz to wyjaśnić, ale rachunek ekonomiczny i rachunek sumienia, myślę, że te dwa czynniki, chociaż to może źle powiedziane, ale w każdym razie takie podejście do tego, czy aby na pewno to, co my chcemy zrobić, to wszyscy tego chcą. To spowodowało, że ten wątek sprzedaży koszy on jest taki marginalny, ponieważ finalnie Serfenda związała się tylko z tymi plecionkarzami, którzy faktycznie chcieli tej rozwoju, tej sprzedaży też na rynki zagraniczne, bo Serfenda produkty są w sklepie na przykład w Japonii, ale też klienci są z całego świata. No, warto sobie też zobaczyć, że nie każdy tego chce. I ta taka weryfikacja w obszarze produktów, których się dość długo trzymałyśmy razem, też te takie naturalne ruchy, które ja też teraz już z dystansu obserwuję też u innych zajmujących się tematami rzemieślniczymi, czyli nie wiem, produkty może nie sprzedają się tak dobrze, jakbyśmy chcieli, to wprowadźmy współpracę z designerem, zróbmy coś zupełnie nowego, zaprojektujmy inne rozwiązanie w obszarze produktu, to na pewno się sprzeda. No, to są dwie różne rzeczy. Ja oczywiście jestem wielką fanką zapraszania projektantów do współpracy i to jest duża wartość, ale design i urynkowienie to nie jest między tymi rzeczami znak równości. To może być jakaś droga, ale to nie zawsze jest droga do ekonomizacji, bo też umówmy się, że w przypadku takiej organizacji, która funkcjonuje, która jest jedynym miejscem zatrudnienia i dla Pauliny, i dla Łucji, jest potrzebna ekonomizacja na dość dużą skalę, ponieważ to jest pełne roczne utrzymanie i studia, i osób zatrudnionych, i w ogóle całej tej infrastruktury, więc to też wymaga pewnych budżetów. Także przez jakiś czas drążyłyśmy tą drogę produktu razem. Dzisiaj już bym szybciej wiedziała, żeby się z niej wycofać. No i dopiero tak naprawdę takie wsłuchiwanie się w potrzeby ludzi, obserwowanie, co oni sobie właściwie z tego biorą. Też miałyśmy etap taki przekonania, że tak naprawdę jeżeli warsztat, to mistrzowski, czyli zapraszanie mistrzów, którzy mają 50 lat doświadczenia w wyplataniu, że to jest ta droga. Okazało się, że to też nie jest ta droga. To jest droga, ale to nie jest droga do ekonomizacji. My tutaj naszym celem była ta ekonomizacja, w związku z czym my musiałyśmy bardzo pochylić się nad potrzebami ludzi, zrozumieć tych ludzi, wysłuchać, zaakceptować. To też jest bardzo ważna rzecz, że ten cały
8 lat rozwoju jest tak naprawdę o popełnianiu błędów, o rezygnowaniu, o podejmowaniu decyzji o rezygnacji, o odklejaniu się od oczywistych dróg, o otwieraniu się na zupełnie nieoczywiste drogi, ale też o słuchaniu i akceptowaniu rzeczywistości taka, jaka jest. Czyli jeżeli słyszymy, że tak naprawdę ludzie boją się tego doświadczenia rzemiosła i wielu z nich nie decyduje się na nie, bo obawia się, że nie podoła temu doświadczeniu, bo właśnie na lekcji plastyki słyszeliśmy to i owo, no to wychodzenie z warsztatem mistrzowskim jest jakby takie nie do końca. Oczywiście wiadomo, że to są różne grupy docelowe, ale dla pełnej ekonomizacji jest potrzebne duże upowszechnienie na dużą skalę. I ono jakby można je uzyskać wsłuchując się w głos ludzi. To jest bardzo trudne, ponieważ ty, Paulino, i Łucja zresztą też, wy macie ogromne doświadczenie, ogromnie dużo wiecie w obszarze samej materii, materiałów, technik. W ogóle mogłybyście mnóstwo zaoferować, ale w drodze ekonomizacji decydujecie o tym, że oferujecie ten kawałek, którego ludzie chcą, potrzebują, który robi dobrze tym ludziom, że tak to określę, może nie nazbyt ładnie. I to jest, oczywiście my sobie teraz tu siedzimy, opowiadamy o sobie, no taka droga, takie tam 8 lat i kiedyś to myślałyśmy, że będziemy sprzedać kosze, ale w sumie później to sprzedajemy coś innego. To jest niebywale, dla mnie to jest fascynujący proces. To jest proces takiej zmiany bardzo dużej. Ja ogólnie towarzyszę wielu biznesom przez wiele lat. Tak mam, że jakby zaczynam coś robić, a później okazuje się, że robię to z kimś 5 lat albo i dłużej, więc mam dużo tych współprac wieloletnich. I to towarzyszenie Wam oczywiście też ja sama musiałam się w międzyczasie rozwijać i też dużo czasu na to poświęcam, ale to jest o bardzo odważnych decyzjach, o robieniu też, może też to powiem, że Wy mnóstwo rzeczy zrobiłyście wbrew zasadom, regułom przyjętym w świecie rzemiosła. I w świecie rzemiosła chyba nie do końca też jest tak, że wszyscy tej drodze przyklaskują, nie? Że to jest po prostu jedna wielka aprobata, w której się pławicie i to was napędza. To jest po prostu o ogromnej odwadze pójścia zupełnie, zrobienia tego inaczej. Dzięki tej odwadze teraz jesteśmy w tym miejscu właśnie, w którym prezentując w Maroku sposób funkcjonowania Serfenty wywołujemy taką reakcję takiego niedowierzania, że w ogóle ktoś to zrobił, ale to niedowierzanie też wynika z tego, że no inne są zasady, inne są reguły gry, nie? To tutaj w rzemiośle trzeba trochę cierpieć, że tak powiem. A co właśnie z tą lekcją, którą trzeba odrobić. Wy też akcentujecie tak naprawdę w kontekście doświadczenia rzemiosła przede wszystkim to, że to jest dotyk naturalnych materiałów, to, że to jest relaks, to, że to jest w ogóle odcięcie się od przebodźcowanego świata. Jakby zwracacie uwagę na coś zupełnie innego niż w klasycznym rzemiośle jest sednem, czyli technika, materiał, powtarzalność, umiejętność, ciężko. Jakby to jest dla tego miejsca, z którego się wywodzicie, to jest przewrót ten kopernikański, jak to się mówi, jesteś z Torunia, a mamy rok Kopernika. No, kopernikański. Kopernik tak, przecież wstrzymał tak. cały świat i więc to jest, wszystko do tak, góry ale to jest ogromna różnica i ta współpraca no to jest podążanie zupełnie nieutartymi ścieżkami. Dzisiaj też oczywiście z dzisiejszej perspektywy może tego tak nie widać, bo już jest dużo przedsięwzięć, które oferują po prostu uproszczone rzemiosło, ale też wy macie ten korzeń w tym wszystkim. To nie jest tak, że wy przeszłyście całą tą drogę, dlatego też ta wartość jest inna, więc mnóstwo odwagi, wyrzeczeń, otwartości na zmiany,
Też prawdopodobnie nie jest łatwo, nie ma tu z nami Łucji Cieśla, która pewnie by Mm. powiedziała, jakie to jest czasami szalone dla kogoś, kto nie jest aż tak bardzo otwarty na zmiany, jak my jesteśmy, Mm. ale bardzo, bardzo taka odważna droga i mnóstwo błędów popełniliśmy po Mm. drodze. Mnóstwo, Ale mnóstwo. to jest chyba naturalne, no nie? Że Tak. się te błędy popełnia. I jakby tutaj, jeśli miałybyśmy, dojdziemy może do takiego momentu w tej rozmowie, doradzać założenie czy prowadzenie podobnej działalności, biznesu, no to jest nieodłączne, że trzeba próbować, no nie? I Mhm. po prostu jest to droga prób i błędów. Jeżeli chodzi o te inne działalności, to jeszcze Ciebie dopytam, Ula, czy widziałabyś miejsce dla takich działań jak nasze na rynku? Takich działań jak wasze, ale o który aspekt waszego działania masz? No powiedzmy, czy widzisz taką możliwość, że dzielimy się, sprzedajemy swój model biznesowy i ktoś po prostu przychodzi, ma fundusz i chciałby założyć analogiczną działalność? Na przykład, nie wiem, wymyślił sobie, że coś podobnego zrobi z garncarstwem ludowym. Na pewno tak, to jest bardzo unikatowe doświadczenie, uważam, że bardzo cenne, więc myślę, że tak. To nie jest na pewno coś, co 1 do 1 można kopiować, ale fragmenty tego, z czego my też narzędzia, z których korzystałyśmy podczas tej drogi, czy w ogóle no takie po prostu doświadczenie przejścia czegoś i doświadczenia, to na pewno jak najbardziej zapraszamy do korzystania z tego, bo szkoda, żeby tyle lat właśnie błądzenia się też gdzieś tam zmarnowało, więc jak najbardziej. To teraz Twoja kolej. Tak, chciałam zapytać, bo to już zostało powiedziane, że to jest nietypowa droga, że to jest bardzo innowacyjne, co robicie i to nie jest prawdopodobnie powielenie jakiegoś schematu. Ale czy macie jakieś wzorce, do których dążycie albo na których się opieracie? Czy to jest całkowicie autorskie, czy jest jakaś, nie wiem, mieszanka różnych inspiracji? Albo powiedziałeś, że dużo podróżujecie, czy ile z tych podróży jest też w tym jak podchodzicie do myślenia o rzemiośle, do pracy z rzemiosłem? Więc jasne, że droga wykuta Mm. przez Was, ale czy były jakieś Mhm. coś, co szczególnie Was zainspirowało? Ja odpowiem ze swojej perspektywy, takiej personalnej, może akurat na potrzeby tej rozmowy. I będzie to taka odpowiedź, która związana jest moją podróżą do Danii, która miała miejsce w 2011 roku. Dostałam się wówczas na warsztat międzynarodowy, który był finansowany przez Unię Europejską i można było wybrać z całego katalogu warsztatów. Jako że byłam już na początku drogi w samej Serfencie, no to właśnie postawiłam na plecionkarstwo. Dodam, że byłam w 8. miesiącu ciąży, ale podróż do Danii, do jakby takiej, można powiedzieć, kolebki artystycznego świata, którą wcześniej już rozpoznawałam przez te działania w internecie, które obserwowałam, do tak naprawdę warsztaty, do studia pary plecionkarzy, artystów, Jette Mellgren i Jana Johansena. To było coś, o czym bym powiedziała, bo ja wówczas nie znałam świata międzynarodowego. Oczywiście w internecie widziałam różne rzeczy i sobie ich pracę też jakby sprawdziłam, ale było to tylko takie pośrednie poznanie. A podróż do Danii otworzyła mi kompletnie horyzonty, dlatego że im dalej na zachód w Europie, tym jakby jest mniej tego akcentu tradycyjnego, tego konserwującego tradycję, który powiedziałabym śmiało w Polsce jest bardzo obecny. Bo w związku z tym, że my mamy jeszcze do czynienia, mamy możliwość kontaktu z tradycyjnym twórcą ludowym, czyli kimś takim, kto te swoje umiejętności nabył w drodze takiego przekazu bezpośredniego, że ktoś tą osobę nauczył wcześniej, to nie była taka droga szkolna, tylko tak bezpośrednio, na przykład w obrębie rodziny zdobył swoje umiejętności. To w związku z tym, że takich osób u nas jeszcze jest sporo i tak naprawdę to też są w dużej mierze moi nauczyciele, bo miałam właśnie z takimi osobami kontakt, z plecionkarzami w ich własnych warsztatach,
to my jesteśmy w Polsce bardzo przywiązani do tradycji, do tego, że właśnie są pewne wzory, utarte schematy postępowania, cała ta estyma wokół rzemiosła, o której powiedziałyśmy, to ten taki trochę mit związany z tym, że rzemiosło jest taką piękną, idylliczną, bardzo wartościową działalnością i że to jest związane z taką pracą, którą się ceni, która jest jednocześnie trudna, a pracochłonna, ale jest ogromnie wartościowa, to ten świat wartości tutaj cały czas w Polsce jest dominujący. I jakby trochę jeszcze wypiera i nie pozwala tak bardzo kreatywnie, na przykład w obrębie plecionkarstwa, móc się rozwijać. I tą kreatywność ja spotkałam właśnie tam, na przykład w Danii i potem jeszcze w kolejnych podróżach, bo tak jak mówię, im dalej na zachód, tym więcej tego właśnie tej otwartości doświadczyłam. Byłam też w Szkocji na konferencji plecionkarskiej na Uniwersytecie w St. Andrews, gdzie miałam swój wykład i spotkałam tam plecionkarzy właśnie z szkockich. I to są tak jakby trochę dwa światy pod tym kątem takiego właśnie otwarcia się lub zamknięcia na tworzenie, na kreatywność, na pozwalanie sobie na czerpanie z różnych wzorców, swobodne czerpanie z tradycji. Bo to jest coś, co my akurat z Łucją obie mamy wysoko postawione w skali wartości, czyli kreatywność i otwartość. I jak oczywiście, że jest świat tradycji, świat tradycyjnych wartości w rzemiośle, technik, które są w jakiś tam sposób, można powiedzieć, już ustalone, a my po prostu lubimy od nich się trochę odbijać. My nie chcemy konserwować, tylko jakby je rozwijać. Mówić o nich, ale jednocześnie pozwalać temu każdemu człowiekowi, który z chęcią do nas przychodzi, móc odnaleźć też siebie w tym całym procesie, w tym całym świecie. My uczymy właśnie, tak jak już wcześniej powiedziałam, technik, ale bardzo często pozwalamy na tą możliwość eksperymentowania, doświadczania. To też potem się wiąże z tym, że współpracujemy z przyjemnością na przykład z Akademią Sztuk Pięknych. Mamy współpracę z ASP w Krakowie, w Łodzi, w Katowicach też bardzo silną współpracę mamy. I też może powiedzmy, że wy bazując na tradycyjnych materiałach, tradycyjnych technikach, ucząc na przykład studentów, ale ci studenci otwierani przez was też, no nie tylko przez was, ale oczywiście przez uczelnie, na których studiują, biorą to, czego się dowiedzieli, typu na przykład materiał Rogorzyna i tworzą z niego coś totalnie innego, coś, co w ogóle wykracza poza skalę wyobraźni, ale uczą się o tym materiale, o jego właściwościach też, czyli taka wiedza materiałoznawcza to jest też coś, co u was można dostać i oni to później przetwarzają na rzeczy z kosmosu, które po prostu, nie wiem, papier czerpany, Kulinaria, kulinaria, perfumy. perfumy i tak dalej, więc ale mają tą bazę i to jest ważne. Baza jest ważna, prawda? Też dla was, nie? Że to jakby nie jest całkowite oderwanie się, tylko to jest takie na bazie róbmy coś innego. Nie w oderwaniu, tylko na bazie odbijmy się. Tak, tak. od No u niej. nas ta baza jest ogromnym potencjałem i jeszcze tak naprawdę nieopracowanym źródłem wiedzy, bo być może dojdziemy kiedyś do takiego momentu, kiedy wrócimy do materiałów, które zgromadziłyśmy, bo też na przestrzeni tych lat, o których opowiadamy, czyli o 15 latach rozwoju Serfenty, myśmy przez wiele pierwszych lat po prostu gromadziły nagrania chociażby, czy materiały takie etnograficzne. I jeszcze na przykład do wielu z nich nie wróciłyśmy, więc jakby jesteśmy taką, można powiedzieć, jesteśmy taką skarbnicą, takim archiwum, do którego na przykład studenci projektowania, wzornictwa mogą się odnosić i czerpać i właśnie przetwarzać i dalej tą wiedzę, dalej z nią po prostu pracować. Też część waszego dziedzictwa, tego archiwum ostatnio stało się częścią wspaniałej wystawy w Berlinie poświęconej właśnie plecionkarstwu. Tam też właśnie skorzystali z tego, że macie bardzo dużą zgromadzoną audiowizualną, no takie po prostu archiwum. Archiwum, tak, tak. Wystawa zresztą jest jeszcze możliwa do obejrzenia. Jeżeli ktoś słucha tego w pierwszej połowie 2023 roku. W 2023 rok jeszcze ta wystawa tam będzie. Berlin, Muzeum Kultury Środkowoeuropejskiej, All Hands on Basketry. Wspaniała. Wystawa interaktywna,
która właśnie też od takiej strony, która nam jest bardzo bliska, pokazuje nasze rzemiosło, bo właśnie w taki bardzo dostępny sposób jest ono przedstawione, gdyż ono jest tak naprawdę wszędzie w świecie. Ono się przeplata i od architektury po ubrania, moda. Wszędzie znajdziemy zaczerpnięcia z naszego plecionkarskiego świata. I przypomniała mi się też jeszcze jedna rzecz, trochę wrócę do odpowiedzi na pytanie, jedno z pierwszych, że kiedyś jak zaczynałyśmy współpracę, to wy właśnie bardzo to podkreślałyście, że wy nie chcecie zachować tego dziedzictwa, tylko chcecie, żeby ono żyło. I wtedy ja wam odpowiedziałam, że no jeżeli to ma żyć, to musi mieć energię, że jeżeli ma mieć energię, no to muszą tam też być w tym pieniądze, że to będzie żyło, jeżeli energia ludzi za tym będzie podążać i bardzo trudno jest, żeby żyło coś, co nie żyje, że tak to określę. Ty bardzo często, Ula, mówisz o energii w ogóle w biznesie. To prawda. Nie ma co prawda tego na naszej liście pytań, ale skoro poruszyłaś ten temat i pociągnęłaś za tą wstążkę, to o tej energii tylko chciałabym małe pytanie tutaj dołożyć, bo w prowadzeniu Surfenty ja przynajmniej doświadczam, mam okazję doświadczyć, dlatego że po prostu przez wiele lat, kilkanaście lat jestem w tym miejscu, w tej organizacji. Doświadczam tego właśnie, że takich przykładów współpracy, gdzie po prostu jest miło i przyjemnie. Jednocześnie może być czasem dużo pracy, to w ogóle się nie wyklucza, ale kiedy ta współpraca jest taka przyjemna, kiedy jest właśnie ta energia w tym zawarta, że na przykład dobrze z kimś rezonujemy, to nam się to sprawdza bardzo, że rzeczywiście idźmy za tym. I ty też chyba hołdujesz temu przekonaniu. Absolutnie, żeby iść za przyjemnością, iść za przyjemnością doświadczenia. Tak, zawsze do tego namawiam, że to jest najprostsza droga rozwoju, również biznesowego, to po prostu iść tam, gdzie jest łatwo i przyjemnie, co nie oznacza, że że w tym nie ma wyzwania, merytoryki, bo wyjazd na sympozjum do Maroka był bardzo przyjemny, ale ilość wiedzy i doświadczeń, jaka tam została zebrana, no to jest po prostu nieprawdopodobne, jak to wydarzenie wpłynęło na rozwój, a było przyjemne. Musimy zmierzać do końca. A to pytanie, tak? które się tu wplotło, właśnie chciałam połączyć też z tym, że miałyśmy porozmawiać o grantach, ale być może to przełożymy na kolejną rozmowę, bo tylko tak się upewnię, bo tak, nasza rzeczywistość, która na początku tworzyła Surfentę, to były właśnie to były lata pozyskiwania grantów, ale było to jednocześnie ogromnie trudne i w tym nie było za wiele takiej dobrej energii. Czy między innymi dlatego nas chciałaś od tej drogi odwieźć? Nie, dlatego, że uważam, że to jest bardzo niepewna. No, w biznesie musi być już jakiś pewien rodzaj takiej bazy i pewności. I uważam, że to jest bardzo niepewne, że zasady, jakimi się to kieruje, że nie ma tak naprawdę, nie było jasnych zasad dotyczących oceny tych wniosków. Wiem, że być może, jeżeli słucha nas ktoś, kto ocenia te wnioski, to teraz oburzył się niebywale i pewnie z perspektyw oceniających jest inaczej, ale dla życia takiej organizacji jak Surfenta, że piszemy ten wniosek, to jest bardzo pracochłonne, później jest oceniany, jest później takie wielkie, niewiadome. I później też wiadomo, że pisząc to już wyobrażamy sobie te środki finansowe na naszych kontach, a później okazuje się różnie. I myślę, że też wam przez długi czas wydawało się, że to jest łatwiejsze niż bycie na rynku. Nie dlatego za tym szłyście. A czy faktycznie z perspektywy czasu uważasz, że pisanie wniosków było łatwiejsze niż po prostu bycie na rynku? Nie. Tylko ja bym oczywiście mogła rozwinąć tą odpowiedź. Możemy pójść w tą stronę. Wiem, że jeszcze jedno pytanie chciałyśmy sobie zadać i to będzie tym razem wspólne pytanie. Nie, ta rzeczywistość polegania na grantach, ona nie jest łatwa i też nie była energetyczna. Czyli to, o co ja z kolei Ciebie zapytałam.
w byciu na rynku ten przepływ energii jest bardzo dynamiczny Tak, i zwrot jest bardzo jest od szybki razu. w każdą stronę, na nie i na tak, ale jakby cały czas mniej więcej wiemy, na czym stoimy, ponieważ no, ktoś albo zareagował, zrezonował, albo nie zrezonował. No Nie ma i tych takich przestojów długich. no bo chyba dlatego w dużej mierze, że mamy bezpośredni często kontakt z kimś, kto podejmuje Mhm. decyzje i możemy na przykład oprzeć się w dużej mierze na relacjach, które z kolei tworzą naszą pracę, no nie? Tak, poczucie wpływu też jest. W przypadku grantów można być niezwykle merytorycznym, niezwykle doświadczonym i być odrzucanym. W świecie takim rynkowym, oczywiście, że podstawą świata rynkowego jest to, żeby umieć sprzedać to, co mamy. To jest osobna umiejętność, osobne rzemiosło to jest umiejętność sprzedaży. Natomiast jeżeli już tej sprzedaży się nauczymy jako po prostu czynności takiej jak każda inna, to to wszystko jest bardziej przewidywalne i mamy wpływ na to. To też od nas zależy, czy coś będzie, czy nie będzie. I ta taka, myślę, że to nie jest dobre dla psychiki człowieka bycie tak bardzo niezależnym od tych swoich własnych umiejętności i w kontekście grantów to jest trudne po prostu. I w tej chwili i w ubiegłym roku Serfenta nie korzystała z żadnego wsparcia grantowego. W tym roku też chyba się nie zanosi. Myślę, że to nie znaczy, że nigdy nie będziecie po żadne środki sięgać, ale że to nie jest core tego bycia albo niebycia, Mhm. bo to jest po prostu coś dodatkowego, a nie takiego solidnego i myślę, że największym właśnie dla Was zaskoczeniem jest to, że sprzedaż jest tak przyjemna. Tak, no i to dobrze o tym porozmawiać i tutaj mogłybyśmy na pewno Mhm. jeszcze dalszą godzinę siedzieć. Co jest przyjemnego, jak tak naprawdę wygląda nasza praca, to o czym mówiłyśmy wcześniej, czy my tak naprawdę codziennie wyplatamy. Więc tak najczęściej to, co my robimy, to my sprzedajemy. Tak. No i to rzeczywiście też jest przyjemne. To trzeba rzeczywiście lubić, trzeba lubić kontakt z klientem, trzeba tego drugiego człowieka, który jest po drugiej stronie, chcieć poznać i nawiązać z nim relacje, bo to wszystko sprowadza się do relacji, czyli po prostu bycia z drugą osobą w kontakcie. Do czego świetnie przydaje się taki etnograficzny Warsztat. mindset po prostu, który też jest po prostu o otwartości na drugiego człowieka, tak naprawdę też o lubieniu ludzi. Myślę tak po prostu, że O otwartości, o tak, ciekawości, o tym, kto jest po drugiej stronie. mhm. Więc wszystko sprowadza się do podobnych odpowiedzi tak naprawdę u nas. Myślę, że u nas, zarówno u Ciebie, Ula, jak i u mnie i u Łucji znalazł się po prostu podobny katalog cech, którymi Na pewno. się kierujemy. Na pewno jakiś taki sedno jest podobne. Ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie. Tak. Ostatnie pytanie dotyczy wydarzenia, które organizowała Serfenta w 2020 roku, w 2022. W Niemczech doprowadziłyśmy do zorganizowania panelu dyskusyjnego o przyszłości rzemiosła plecionkarskiego, które to wydarzenie odbyło się, towarzyszyło takiemu tradycyjnemu festiwalowi plecionkarskiemu, który się odbywa dorocznie w miejscowości Lichtenfels w Niemczech. W takim środowisku, można powiedzieć, tradycyjnych plecionkarzy przyjeżdżają na to wydarzenie. To jest taki festiwal, który skupia po prostu twórców, którzy przyjeżdżają ze swoimi produktami, sprzedają tam swoje produkty. Są też wydarzenia towarzyszące, jak warsztaty czy wystawy. I my pokusiłyśmy się o takie coś ekstra właśnie na ostatnim festiwalu, czyli zaproszenie do rozmowy wokół przyszłości rzemiosła. I to właśnie to pytanie o przyszłość rzemiosła chciałybyśmy sobie zadać teraz. Chcesz odpowiedzieć pierwsza? Czyli jak widzę, tak? Jak dla Przyszłość. Ciebie, Mhm. tak, czy rzemiosło ma jakąś przyszłość przed sobą? Mhm. Jeśli tak, to jeśli mogłabyś odpowiedzieć na to pytanie, jaką według Ciebie? Ja uważam, że rzemiosło, na pewno plecionkarstwo, przez też te naturalne materiały, ale prawdopodobnie rzemiosło ogólnie, może odegrać bardzo dużą i ważną rolę w najbliższej przyszłości, ponieważ
Jesteśmy od ponad 2 lat miotani wydarzeniami w skali globalnej, z którymi no, dawno nie mieliśmy do czynienia. Jest ogromny kryzys zdrowia psychicznego. No, ludziom jest coraz trudniej, coraz ciężej znosić tą całą nieprzewidywalność świata. I doświadczenie rzemiosła, doświadczenie czegoś tak mantrycznego, spokojnego, powtarzalnego, właśnie w kontakcie z naturą, moim zdaniem może bardzo ludziom pomóc. Nie mówię, że to jest po prostu remedium na całą skomplikowaną geopolitykę współczesnego świata, ale jest to taka drobna rzecz, którą każdy może zrobić dla siebie, żeby było trochę lżej. I uważam, że to jest niebywale istotna rola rzemiosła i taka też kluczowa, bo na pewno rzemiosło straciło tą swoją rolę po prostu tworzenia przedmiotów, ponieważ przedmiotów na świecie jest już tak dużo, że to no, naprawdę nie do końca człowiek potrzebuje konkretnych przedmiotów, nawet jeżeli są piękne i naturalne, ale na pewno człowiek potrzebuje ukojenia, jakiegoś czegoś, co właśnie da mu tą sprawczość, chociaż minimalną, i pozwoli odpocząć od online'u. I myślę, że to może naprawdę być takie mikro ukojenie i że to jest bardzo, bardzo potrzebne. Ja sama wyplotłam kosz, tak, kosz kabłącok, i no, jakby to jest bardzo trudne, dodam, i pracochłonne, ponieważ mniej więcej 18 godzin zajęło przy pomocy też mistrzów, którzy pomagali. Ale to doświadczenie takiego, to jest zupełnie o czymś innym niż cały współczesny świat. Nie da się pędzić wyplatając, po prostu się nie da, ponieważ się za chwilę pomylimy. Też jakby i też to takie usystematyzowanie i powtarzanie, uważam, że mi zrobiło to niebywale dobrze na psychikę i też wiem, że bardzo dużo ludzi, którzy trafiają do Was na warsztaty, to ludzie, którzy się zmagają i z wypaleniem zawodowym, z poczuciem takiego bezsensu pracy, którą wykonują, a zrobienie coś rękoma jest no po prostu ogromną wartością w tym tak bardzo ztechnologizowanym świecie, więc myślę, że na zasadzie takiej opozycji do tego, jak świat się rozwija, że to jest coś bardzo, bardzo ważnego, ale nie w tym ujęciu hermetycznym, zamkniętej pracowni, wytwarzania produktów, ale właśnie w tym ujęciu, które razem tutaj promujemy, takiego doświadczenia czegoś innego, poruszającego. A jaka jest Twoja odpowiedź? Twoja odpowiedź, Ula, już tak dużo. Szczerze mówiąc, myślałam, że będzie inna. A, widzisz? Jest, Cała ja. tak, jest tak wspaniała, że zweryfikowałam na bieżąco swoją odpowiedź, żeby nie powtarzać się, bo ja po prostu jestem cała oddana tej idei i tym wartościom, które tworzą rzemiosło, więc no nie mogłabym dać tutaj odpowiedzi. Po prostu nie byłaby ona zgodna ze mną, gdybym nagle powiedziała, rzemiosło nie czeka żadna przyszłość. To, co jeszcze bym dodała do tej puli, którą Ty wymieniłaś, to jest jeszcze sprawczość. My tak wiele rzeczy w naszych życiach robimy, które są odroczone, których efekt jest odroczony w czasie, których możemy dopiero doświadczyć po jakimś tam dłuższym oczekiwaniu, że jesteśmy tym strasznie zmęczeni, myślę. A tutaj my, oferując możliwość finalnego produktu, finalnego doświadczenia, nawet po 2 godzinach pracy z nami, powoduje to, że nie dość, że sprawdzamy swoje umiejętności i naprawdę każdemu wychodzi. Tu możemy 2 rękoma się podpisać, że nie było osoby, dziecka nawet, czy seniora, który by w którymś momencie powiedział: nie, 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 to jest nie dla mnie, nie. Jakby też wszystkie ręce na pokład nasze są takie, bo my bardzo sobie zdajemy z tego sprawę, że to czasem może być trudne. Więc dlatego jakby też bardzo dużą uwagę poświęcamy na to, żeby właśnie wesprzeć też w tym procesie, który czasem wydaje się, że jest nie do ogarnięcia, ale naprawdę proszę mi wierzyć, że jest. Więc ta sprawczość tu jest ogromną wartością. A jeszcze odpowiadając może na to pytanie i taką kropkę stawiając w naszej rozmowie, może powiem, że brałam wczoraj udział w spotkaniu online'owym organizowanym przez
polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, taki projekt od wieloletni, który organizują Livint. I bardzo ciekawe, mimo tego, że był to warsztat online'owy, bardzo ciekawe doświadczenie organizatorzy zaproponowali, które polegało na tym, że temat w ogóle dotyczył edukacji kulturowej. Każdy z nas biorących udział w nim, tam około 100 osób, głównie tutaj z krajów bałtyckich, brało udział. Mieliśmy opuścić na 15 minut mniej więcej swoje stanowiska, które zajmowaliśmy przed komputerem i całkowicie w offline wyjść na zewnątrz. Doświadczenie polegało na tym, że przez 5 minut mieliśmy pomedytować nad tym, jak miejsce, w którym aktualnie się znajduje, czyli również to, że jesteśmy w otoczeniu jakichś zabytków kultury, jakichś namacalnych miejsc, budowli, jak ono mogłoby wyglądać 100 lat temu, tak sobie wyobrazić po prostu, chwilę nad tym pomyśleć. Oraz druga część tego doświadczenia, jak ono będzie wyglądało, czy jak mogłoby wyglądać za 100 lat. I to było bardzo zaskakujące dla mnie, raz, że spotykamy się na online, a za chwilę od niego odchodzimy, ale ono po prostu pozwoliło mi, szczególnie ta część dotycząca przyszłości. Moje pierwsze skojarzenie było takie, kostka brukowa, raczej jej już tutaj nie będzie, bo przypomnę tylko, że jesteśmy w centrum Cieszyna, gdzie oczywiście mamy do czynienia z kostką, która tutaj leży kilkaset lat. Wąskie ulice, trochę jakby nieprzystające do poruszania się autem w szybki sposób. Być może coś tutaj się też zmieni w tej architekturze. Jakiego rodzaju pojazdy będą na ulicach? Tą drogą gdzieś tam szły moje myśli. I tak się na chwilę zatrzymałam, jak już tak pogalopowały, bo to wcale nie były najprzyjemniejsze skojarzenia i zatrzymałam się i pomyślałam, a co z zielenią na przykład, która nas otacza, czy chociażby z naszą pracą właśnie, bo tak bardzo dużo o tym mówimy i Ty też powiedziałaś w swojej odpowiedzi o tym, że ile może nam dać to doświadczenie rzemiosła i kontaktu z naturą. I pomyślałam sobie, przecież dlaczego ta odpowiedź miałaby być tylko i wyłącznie pesymistyczna? To ja tworząc między innymi, współtworząc Serfentę, też powoduje to, że daję jakąś alternatywę. Też również w takim kontekście wieloletnim. Nie wiem, czy za 100 lat oczywiście Serfenta jeszcze będzie istniała, ale jakby 115 urodziny Serfenty, już dziś zapraszamy. ale chciałam po prostu powiedzieć, podsumowując też ten eksperyment wczoraj, że to my też jesteśmy odpowiedzialni i to też w naszych rękach jest odpowiedź na pytania o przyszłość rzemiosła. Tworząc i prowadząc Serfentę, dopisujemy dosyć mocny akcent do tego, jak to rzemiosło będzie wyglądało w Polsce. Czy rzeczywiście będą osoby, które spotkają się z nim, przez to, że jedno jest już aż tak bardzo otwarte dzięki nam, chociażby dzięki nam, dzięki takim organizacjom czy miejscom jak nasze, czy pozwolimy jednak mu odejść z całą jego hermetycznością w takiej konserwatywnej wersji? Ja bardziej się podpisuję pod tym pierwszym scenariuszem udostępniania rzemiosła i pokazywania uroku tego świata i też świata, który się kojarzy właśnie z kontaktem z naturą dla wszystkich chętnych i wszystkich Państwa, którzy nas słuchacie. Zapraszam serdecznie do Cieszyna, do nas na ulicę Srebrną 1, gdzie można nas poznać i można ten kontakt z naturą rzeczywiście i z rzemiosłem plecionkarskim doświadczyć. Tak, można po prostu przyjść z ulicy i wejść i zobaczyć pracownię, zobaczyć produkty z całego świata. Można też wziąć udział w wydarzeniach, które Serfenta organizuje, o których w social mediach pisze. W jednym z Waszych filmów zachęcacie takim hasłem: dołącz do naszego świata, dołącz do świata Serfenty. Ja myślę, że to jest jakiś bardzo ciekawy i fascynujący świat i myślę, że właśnie zachęcamy do tego, żeby spróbować. Nawet jeżeli macie w głowie, że nie potraficie, to żeby po prostu zobaczyć, a może jest to coś dla Was. Dziękuję Ci bardzo, Paulina, za rozmowę. Również? Nie zdążyłyśmy w godzinę. Ja też się tego spodziewałam, szczerze mówiąc, ale no, z Tobą się rozmawia dobrze po prostu, więc... No, dziękuję Ci bardzo, z Tobą również. Mi się rzadko zdarza nie wyrobić w czasie, ale widocznie było tego warte. Mam nadzieję, że Państwo dotrwali do tego momentu. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, komentarze, można śmiało do nas
w social mediach czy na Zapraszamy YouTubie się do nas odzywać. wszystkich, bo mimo, że Ula jest naszą doradczynią biznesową, jak się też przedstawiła na początku, to jednak jesteśmy w stałym kontakcie i również do niej pytania też przekażemy. A do nas, czyli do mnie, do Pauliny i do Łucji, która tu się pojawiła w backgroundzie, jak najbardziej też zapraszamy. Właściwie to teraz się zastanawiam, czy ja się przedstawiłam, czy dlaczego właściwie ja Was wspieram, ale uznajmy, że mam ku temu wiele kompetencji. Dziękujemy za wysłuchanie. Dzięki.